Cześć. Dzisiaj ważny element Waszego egzaminu, czyli przejazd przez torowiska tramwajowe i przejazd obok przystanków tramwajowych. No to jest element, który na egzaminie na pewno musicie zrealizować. Ze Szczecina wybrałem Wam kilka skrzyżowań, gdzie możecie taką sytuację mieć. Przypomnijmy sobie w tym filmie, kiedy Wy macie pierwszeństwo, a kiedy musicie ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym. Pamiętajcie, że zawsze na pewno musimy zachować szczególną ostrożność w trakcie przejeżdżania przez torowisko. No i tutaj na zasadzie przykładów z tych naszych skrzyżowań zobaczymy sobie, w zależności od rodzaju skrzyżowania, czy możecie jechać jako pierwsi, czy musicie ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od skrzyżowań równorzędnych. No i tutaj pamiętamy, że dla pojazdu szynowego ta zasada prawej ręki nie obowiązuje, tak? Pozostałe pojazdy muszą stosować się do reguły prawej ręki, czyli ustępujemy pierwszeństwa pojazdom po prawej, ale za wyjątkiem pojazdu szynowego. Czyli tak jak tutaj widzimy sytuację na skrzyżowaniu Boguchwały z Asnyka, mamy tutaj strefę skrzyżowań równorzędnych. Wykonujemy zmianę kierunku jazdy w prawo. Dodatkowo zwróćcie uwagę na strefę ograniczonej prędkości do 30. No i tutaj co? Przy skręcie w prawo na pewno musimy zwrócić uwagę na pojazdy szynowe, czy nie nadjeżdżają z lewej strony. Jedziemy z drugiej strony. Widzimy, tramwaj zatrzymał się na przystanku tramwajowym. Tutaj macie pokazany kąt przecięcia się torowiska tramwajowego z jezdnią. No i musimy zwrócić uwagę, czy tutaj tramwaj przez przypadek nam nie ruszył. No bo jeżeli ruszy z tego przystanku, to musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Jadąc na tym skrzyżowaniu na wprost, bądź jak skręcacie w lewo, no to musicie już zwrócić uwagę na jeden i na drugi pojazd szynowy, tak jak tam widzieliście na tym planie. Tak, czyli podjeżdżając już trzeba zerknąć w lusterko, czy mamy wolne na naszej jezdni i czy tutaj z prawej strony nie nadjeżdża pojazd szynowy. Oczywiście tutaj przyglądamy się tylko pojazdom szynowym, nie mówimy o innych pojazdach, bo tutaj wiadomo, każdy po prawej stronie będzie miał wtedy pierwszeństwo. Takiej sytuacji, jak tutaj widzicie, w Szczecinie nie znajdziecie. No nie wiem, czy w ogóle w Polsce jest takie rondo równorzędne, gdzie są pojazdy szynowe, no ale tutaj musicie ustąpić pierwszeństwa zarówno pojazdom szynowym, które wjeżdżają na takie rondo, jak i tym, które zjeżdżają z tego ronda. Pamiętajcie też, że jeżeli kierunek jazdy się przecina z pojazdem szynowym poza skrzyżowaniem, to też pojazd szynowy ma zawsze pierwszeństwo. Przejdźmy do skrzyżowań ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu. Musicie zapamiętać, że pojazd szynowy ma się stosować do znaków, czyli jeżeli pojazd szynowy ma znak droga z pierwszeństwem, no to oczywiście jedzie jako pierwszy. Jeżeli pojazd szynowy będzie znajdował się na drodze podporządkowanej, czyli będzie miał znak ustąp pierwszeństwa jak tutaj, no to wtedy musi ustąpić pierwszeństwa tak samo jak pozostałe pojazdy. Dopiero w sytuacji, kiedy razem z pojazdem szynowym jesteście na tej samej drodze, czyli nazwiemy to sytuacją równorzędną, macie sytuację równorzędną, to pojazd będzie miał zawsze względem Was pierwszeństwo, nieważne w którym kierunku jedzie. No i tutaj widzimy taką sytuację. Razem z pojazdem szynowym zbliżamy się do skrzyżowania drogą podporządkowaną. Oczywiście pojazd szynowy ustępuje pojazdom na drodze z pierwszeństwem i ja muszę tutaj poczekać, aż pojazd szynowy ukończy manewr. No bo tak jak powiedziałem, w sytuacji równorzędnej, jeżeli przecina mi się kierunek z torowiskiem, zawsze muszę zwrócić uwagę i ustąpić pierwszeństwa tramwajom. Takich sytuacji w Szczecinie mamy już całkiem dużo, czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym ze znakiem ustąp pierwszeństwa na wjeździe. I tutaj pojazd szynowy przy wjeżdżaniu musi się do niego stosować, czyli jeżeli ja jadę już na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, a pojazd szynowy na nie wjeżdża, to ja mam tutaj pierwszeństwo. To jest bardzo częsty błąd, że kierowcy próbują ustępować pierwszeństwa takim pojazdom szynowym, ale w momencie, kiedy zjeżdża, no to już wtedy mamy znowu sytuację równorzędną
i wtedy to ja muszę ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym. Zobaczcie, wjeżdżam na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, mam znak ustąp pierwszeństwa, tramwaj, który jechałby od tej samej strony, musi się również zastosować, więc pojazdy, które są na rondzie, mają przed nim pierwszeństwo. Jesteśmy już na rondzie, zbliżamy się do torowiska, zbliża się pojazd szynowy, sytuacja równorzędna, pojazd szynowy jedzie jako pierwszy. No i z tego wniosek, jeżeli jesteście jedziecie na takie rondo, jedziecie już po okręgu, no to musicie przede wszystkim zawsze zwrócić uwagę na to, co się dzieje po lewej stronie, tak? Czyli oglądamy się przede wszystkim na lewą stronę. Jak to wygląda w sytuacji łamanego pierwszeństwa? Widzimy tutaj, że zarówno pojazd, jak i tramwaj znajdują się na drodze podporządkowanej i tutaj w sytuacji równorzędnej pojazd szynowy ma zawsze pierwszeństwo. Nieważne, że po prawej stronie znajduje się pojazd, tramwaj pojedzie jako pierwszy. Tutaj sytuacji równorzędnej brak. Żółty pojazd znajduje się na drodze z pierwszeństwem, pojazd szynowy jest na drodze podporządkowanej, więc pierwszeństwo mamy dla pojazdu żółtego. Kolejna sytuacja to znowu sytuacja równorzędna i razem wykonujemy zmianę kierunku jazdy w lewo z pojazdem szynowym. Jeżeli nasz kierunek jazdy tutaj się przecina, no to musimy mu ustąpić. I tutaj będzie bardzo ważna ta obserwacja. Pamiętajcie przede wszystkim o ustaleniu pierwszeństwa, pamiętajcie o ustaleniu tego, jak przebiega torowisko, no i o tej obserwacji w lusterku wcześniej, żebyście wiedzieli, czy w ogóle jest gdzieś ten pojazd szynowy, czy nie. No tutaj akurat w takim miejscu on dojechał, że bez problemu, bez lusterka byłem w stanie go ocenić, tak? Ale pamiętajcie jeszcze, jeżeli nie ma widoczności, wychylcie się, obejrzyjcie się przez to lewe ramię i zaobserwujcie, czy ten pojazd szynowy się zbliża, czy nie. Teraz skrzyżowania ze światłami. Jeżeli na takim skrzyżowaniu tramwaj zmienia kierunek jazdy, to może opuścić skrzyżowanie tylko pod warunkiem, że ustąpi pierwszeństwa pojazdom, które poruszają się na wprost. I tutaj na schemacie to widzimy. Sygnalizator ogólny, pojazd szynowy zamierza skręcić w prawo, my jedziemy na wprost, mamy tutaj pierwszeństwo. No i zobaczcie na przykładzie Plac Rodła. Zamierzamy jechać na wprost. Celowo wybrałem tutaj środkowy pas, no bo na prawym pasie pojazdy będą wykonywały zmianę kierunku jazdy w prawo. No i zobaczcie, tramwaj 12, aby opuścić skrzyżowanie, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które jadą na wprost. No teraz mamy sytuację, kiedy to ja będę skręcał w lewo, więc bezapelacyjnie tramwaj, który porusza się na wprost, ma pierwszeństwo. I znowu będzie tutaj przede wszystkim kwestia obserwacji w lusterku, odwrócenia się i zaobserwowania, czy ten pojazd szynowy się zbliża, czy nie. Tak? Czyli szczególna ostrożność. Najpierw zaskoczy nas pojazd szynowy jadący z tyłu. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne, tak? Żeby przejeżdżając przez torowisko, właśnie wykonując tą zmianę kierunku jazdy w lewo, czy zawracając, musicie obejrzeć się, no bo tutaj bezpośrednie zagrożenie i ewentualny koniec egzaminu. No troszeczkę inaczej sytuacja wygląda, jeżeli mamy sygnalizator kierunkowy, tak zwany bezkolizyjny. No bo w tej sytuacji, jeżeli my wykonujemy zmianę kierunku jazdy, w kierunku oczywiście wskazanym na sygnalizatorze, no to pojazd szynowy będzie miał ten ruch zamknięty tutaj. I możecie wtedy posiłkować się sygnalizatorem dla pojazdów szynowych. Tutaj widzicie ten sygnalizator, kreska pozioma, ruch zamknięty dla pojazdów szynowych, kreska pionowa, ruch otwarty. Jeżeli ktoś z Was ma problem jeszcze z oceną, jaki rodzaj sygnalizatora świetlnego ma na skrzyżowaniu, to zachęcam do obejrzenia filmu na kanale dotyczącego skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.
I teraz możecie przyjrzeć się, jak nastąpi zmiana na sygnalizatorze. Tak? Dla pojazdów szynowych za chwilkę zmieni się z kreski pionowej na poziomej, czyli ruch zostanie zamknięty, a dla nas bezkolizyjny przejazd w lewo. Czyli tutaj nigdy nie będziecie mieli tej kolizji z pojazdem szynowym. Oczywiście pamiętajcie, że fakt ten nie zwalnia Was z zachowania szczególnej ostrożności. Mam nadzieję, że teraz jest dla Was już troszeczkę bardziej to jasne, kiedy macie ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym, kiedy możecie jechać jako pierwsi. Pamiętajcie, że zawsze musicie zachować tą szczególną ostrożność. Egzaminator będzie weryfikował, czy Wy się rozglądacie, czy gdzieś tam głowa jest prawidłowo skierowana. Także ocenić tą sytuację, ustalić sobie pierwszeństwo w zależności od rodzaju skrzyżowania, na którym się znajdujecie. No i mam nadzieję, że bez problemu zdacie swój egzamin. Za chwilkę zobaczycie jeszcze takie podsumowanie w zależności od skrzyżowania, kto ma pierwszeństwo. Pozdrawiam, zachęcam do oglądania pozostałych filmów i do zobaczenia niebawem. Cześć!